Hyundai Tucson czwartej generacji to swoisty fenomen socjologiczny. Jeszcze kilka lat temu ten model był dla polskiego klienta równie podniecający jak letnia woda w kranie. Był. Aż w pewnym momencie, a konkretnie w roku 2020, Koreańczycy uznali, że mają dosyć bycia z tyłu. Postawili na design, który u jednych wywoływał zachwyt, a u innych skurcz lewej komory serca i nagle okazało się, że zrobili najlepiej sprzedającego się SUV-a w Europie. Na Waszą uwagę zasługuje przede wszystkim wersja po liftingu z 2024 roku, która jest dowodem na to, że ktoś w Seulu naprawdę słucha użytkowników. Nic dziwnego, że Tucson należy do najchętniej kupowanych samochodów na platformie findcar.pl, która agreguje ogłoszenia od autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Zacznijmy od rzeczy podstawowych, czyli od rozmiarów. Długość Tucsona to skromne 4,51 m. Rozstaw osi to równe 268 cm, a to oznacza, że Tucson jest idealnie skrojony pod europejskie miasta. Super, że nie jest tak wielki, że musicie wykupować 2 miejsca parkingowe, ale z drugiej strony przecież to mogłoby zapowiadać problemy z miejscem we wnętrzu. Tymczasem okazuje się, że w środku oferuje przestrzeń, która zawstydza wiele aut z wyższych segmentów. Bagażnik w wersji HEV ma ponad 600 litrów pojemności i należy do czołówki najlepiej zaprojektowanych bagażników w segmencie kompaktowych SUV-ów. Po ostatnim liftingu auto zyskało jeszcze ostrzejszy grill i nowe światła do jazdy dziennej, ale największa rewolucja wydarzyła się w kabinie. I oto jest gwóźdź programu. Hyundai jako jeden z niewielu producentów na świecie oficjalnie przyznał się do błędu i przywrócił do wnętrza fizyczne przyciski. Pamiętacie te błyszczące panele dotykowe z wersji sprzed 2 lat? Wyglądały ładnie tylko w katalogu, a w nocy, podczas jazdy, obsługa ich przypominała operację na otwartym sercu przy pomocy patyczka do uszu. Teraz mamy 2 potężne, zakrzywione ekrany, ale pod nimi są pokrętła i guziki. To jest ergonomiczny majstersztyk, którego Volkswagen czy Skoda mogą mu dzisiaj zazdrościć. A trzeba przyznać, że konkurencja w tym segmencie jest spora. Mamy Volkswagena Tiguana, który jest technicznie nienaganny, ale w środku bywa nudny jak instrukcja obsługi pralko-suszarki. Mamy Toyotę RAV4, która jest królową niezawodności, ale jej skrzynia biegów ECVT przy przyspieszaniu wyje tak, że macie ochotę wysiąść w trakcie jazdy. No i jest Kia Sportage, czyli siostra bliźniaczka Hyundai'a. Wybór między nimi to kwestia wyłącznie gustu, bo pod spodem to te same klocki. Przejdźmy do silników, bo tutaj najłatwiej o błąd przy konfiguracji. Możecie kupić zwykłe 1.6 TGDI o mocy 160 koni. To jest wybór dla ludzi, którzy nigdzie się nie spieszą. Ale mamy też hybrydy, klasyczną i typu plug-in, czyli taką ładowaną z gniazdka. Ona ma 252 konie mechaniczne, a po ostatnim facelifcie nawet 288 koni, ale też jedną dużą wadę. Mały bak paliwa i sporą masę akumulatora. Jeśli nie ładujecie auta co noc w garażu, to kupowanie plug-ina jest jak noszenie plecaka pełnego kamieni na spacerze po parku. Dlatego moim zdaniem, i to potwierdzają wszystkie nasze testy na kanale Karoseria, najlepszym wyborem będzie klasyczna hybryda, czyli tak zwany HEV. Ma ona 215 lub 239 koni mechanicznych, zależnie od rocznika, i pochodzą one z połączenia silnika 1.6 TGDI o mocy 180 koni mechanicznych oraz 65-konnego silnika elektrycznego. Co więcej, hybryda występuje i z napędem tylko na przednią oś, i z napędem AWD, czyli na 4 koła. Dlaczego to jest złoty środek? W swoich hybrydach Hyundai stosuje klasyczną 6-biegową skrzynię automatyczną z hydrokinetykiem. Tu nic nie wyje, tu nie mamy efektu gumowej taśmy. Samochód przyspiesza naturalnie, jest cichy, a w mieście potrafi spalić 5 litrów paliwa bez żadnych wyrzeczeń. To jest napęd, który sprawia, że ten SUV wydaje się lżejszy i bardziej zwinny niż jest w rzeczywistości. Osiągi? Zaledwie 8 sekund do setki i prędkość maksymalna wynosząca około 200 km na godzinę. Największe atuty Tucsona? Przede wszystkim zawieszenie. Jest zestrojone w taki sposób, że nawet na 18 czy 19-calowych felgach auto nie informuje Was o żadnym pęknięciu w asfalcie. To nie jest samochód dla kogoś, kto szuka sportowych emocji, ale układ kierowniczy jest precyzyjny, właściwości jezdne bardzo przewidywalne. To jest komfortowe, bezpieczne, bardzo nowoczesne narzędzie do przemieszczania się. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to system kamer 360 stopni dostępny w wyższych wersjach wyposażenia. W standardzie w wersji Platinum i N-Line Ultimate lub w pakiecie Comfort dla wersji Executive.
obiektyw. Obraz jest tak czysty, że możecie sprawdzić, czy na krawężniku nie leży moneta 5-złotowa. No i przestrzeń. Bagażnik o pojemności ponad 600 litrów to jest wynik, który pozwala spakować całą rodzinę bez grania w Tetrisa. Wady? Są, bo nie ma aut idealnych. Systemy bezpieczeństwa potrafią być nieco nadgorliwe. Unijne przepisy sprawiły, że Tucson piszczy nawet przy każdym, nawet najmniejszym przekroczeniu prędkości. Na szczęście wyciszyć to można szybko jednym przyciskiem na kierownicy. Niemniej potrafi to wyprowadzić z równowagi. Kolejna sprawa to piano black na tunelu środkowym. Tworzywo rysuje się od samego patrzenia na nie. Jeśli planujecie wozić tym autem psa albo dzieci, które lubią rzucać zabawkami, to przygotujcie się na to, że po miesiącu wnętrze będzie wyglądać na mocno zmęczone życiem. Tucson to auto przede wszystkim dla pragmatyków, dla ludzi, którzy nie muszą mieć auta premium, żeby rodzina na wsi i sąsiedzi zzielenieli z zazdrości, ale chcą mieć święty spokój przez 5 lat, bo tyle wynosi gwarancja bez limitu kilometrów, a 8 lat wynosi gwarancja na baterię wysokiego napięcia w hybrydach. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach, bo tutaj do akcji wchodzi platforma findcar.pl. Jesteśmy w momencie, w którym dilerzy walczą o każdy podpis na umowie, bo rynek jest nasycony. Dlatego stosują spore obniżki, a importer dodatkowo zrobił niezłą ofertę na wynajem Tucsona w cenie 990 zł netto miesięcznie. To sprawia, że na findcar.pl nowe auta możecie teraz wyrwać z rabatami sięgającymi nawet 28%. Przy dobrze wyposażonej hybrydzie mówimy o oszczędnościach rzędu 40, a nawet 50 tysięcy złotych. Tak więc zapinajcie pasy, bo kontynuujemy wielką wyprzedaż Hyundai'a Tucsona. Obecnie na findcar.pl mamy ponad 400 egzemplarzy tego auta. Przejrzałem je dla Was i wybrałem kilka perełek. Zacznijmy od używanego Tucsona 4. generacji, bo tych mamy w sumie na Findcar ponad 60. Najtańsze z początku produkcji z przebiegiem około 100 tysięcy kilometrów kosztują od około 80 do nawet 100 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że Tucson całkiem dobrze trzyma cenę. I znalazłem dla Was jedną naprawdę ciekawą sztukę z niewielkim przebiegiem i stosunkowo młodą za bardzo rozsądne pieniądze. Auto pochodzi z rocznika 2023 i jest w wersji Smart. Jego przebieg to zaledwie 30 tysięcy kilometrów, czyli auto jest praktycznie nowe. Grafitowe, czyste wnętrze, pełna historia serwisowa, a cena to 94 900 zł. I to jest propozycja dla kogoś, kto chce mieć niemal nowe auto, ale nie chce płacić za utratę wartości przy wyjeździe z salonu. Po drugiej stronie skali wśród aut używanych stoi demówka z MM Cars w Katowicach. To najbogatsza wersja wyposażenia N-Line Design ze sportowymi fotelami z Alcantary, w pięknym szarym lakierze, z czarnym dachem i 19-calowymi felgami. Auto z napędem na 4 koła, technologią plug-in hybrid, łączną mocą silnika spalinowego i elektrycznego wynoszącą 253 konie, która pozwala jeździć wyłącznie na prądzie przez około 50-60 km. Cena? 198 tysięcy złotych, czyli 65 tysięcy złotych mniej niż za nowe auto. A przypomnijmy, że to rocznik 2025 i ma około 6 tysięcy km przebiegu, więc można powiedzieć, że jest jeszcze na dotarciu. A teraz przejdźmy do aut nowych, bo tu oferty są jeszcze ciekawsze. Zacznijmy od najtańszej nowej sztuki, która czeka na Was w salonie w Krakowie. To wersja Modern z silnikiem o mocy 160 koni, bazująca na silniku 1.6 TGDI, bez żadnych hybryd, z napędem naprzód i z manualną skrzynią biegów. Idealna, jeśli szukacie prostego auta do pracy. Po rabatach ten samochód na naszej platformie kosztuje tylko 114 900 zł. Za tyle dzisiaj trudno kupić hatchbacka, a tu dostajecie pełnoprawnego SUV-a. Auto jest fabrycznie nowe, pochodzi z 2025 roku i ma bazowe, ale całkiem przyzwoite wyposażenie. Podgrzewane fotele, manualną klimatyzację, 17-calowe felgi. To nie jest auto marzeń, ale głos zdrowego, bardzo zdrowego rozsądku. Jego największa wada to spalanie, które wyniesie pewnie w granicach 80 litrów, więc dla oszczędnych mamy coś innego. Hybrydę. To mój faworyt. Tucson w wersji Hybrid N-Line Design. Auto pochodzące także z 2025 roku stoi w salonie w Szczecinie. Wygląda agresywnie, ma czarne detale, piękne felgi, lakier Shadow Grey. Cena katalogowa to ponad 207 tysięcy złotych, ale u nas tę hybrydę dostaniecie za 153 tysiące złotych. To jest 54 tysiące złotych oszczędności na start. Pod maską hybryda z napędem naprzód oraz bardzo bogate wyposażenie obejmujące aktywny tempomat, elektryczną klapę bagażnika, ale jeśli ta hybryda jest dla Was zbyt droga i zbyt bogato wyposażona, to mamy też tańszą
Hyundai Tucson HEV FWD, czyli z napędem naprzód, ale już w mocniejszej odmianie, bo z 2026 roku, czyli ma 239 koni mechanicznych. Wyposażenie Modern za, uwaga, 129 900 zł, czyli z 23% rabatem. Przekładając to na konkretne pieniądze, 40 000 zł zostaje Wam w kieszeni. Oczywiście warto podkreślić, że ta cena obowiązuje wówczas, gdy skorzystacie z finansowania importera, ale wówczas rata będzie bardzo niska. I na koniec coś dla fanów technologii. Najdroższy, najlepiej wyposażony Tucson na naszej platformie. Wersja N-Line z napędem plug-in hybrid o mocy 288 koni i z napędem na 4 koła. Kolor Ultimate Red Metallic, głęboka czerwień, do tego audio Krela, dach panoramiczny, wentylowane fotele i wszystkie możliwe systemy asystujące, łącznie z asystentem jazdy autostradowej. Tu rabat nie jest rekordowy, bo auto jest wystawione za 229 900 zł, a cena katalogowa jego to 264 000 zł. Ale i tak warto. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego te rabaty są teraz tak duże, bo historia czwartej generacji Tucsona powoli zbliża się do punktu kulminacyjnego. Hyundai już ostro pracuje nad następcą, czyli nad piątą generacją i zostanie ona zaprezentowana już jesienią tego roku, a do salonów trafi w przyszłym 2027 roku. Patrząc na ostatnie projekty Hyundai'a, to zapowiada się kolejna stylistyczna kontrowersja. Więc jeśli chcecie samochód, który jest dopracowany, sprawdzony i dzisiaj dostępny w genialnej cenie, to wchodźcie na findcar.pl, póki te 380 sztuk jeszcze tam jest. Do zobaczenia.